Zdobyłeś dzisiaj Heraklesa, powiedz przede wszystkim, jak się z nim teraz czujesz? No kurczę, dobrze się czuję, wiadomo, to jest takie bardzo duże docenienie tego, co zrobiłem w roku 2014. Taka lekka zachęta do dalszej ciężkiej pracy w 2015 i pokazanie mi tego, że to robię dobrze, w dobrym kierunku idę i, i że mam nie zbaczać z tej drogi, bo idąc tą drogą mogę zajść jeszcze dalej. W maju matura, powiedz jak idą ci treningi, sparingi ku tej dacie. Sparingi z maturami, no jakoś idą, no na razie tam ciężko walczę. Zobaczymy, nie chcę tutaj się nastawiać jakoś na konkretne jakieś wyniki, po prostu chcę pójść w maju i te matury po prostu zdać. A jeżeli wyjdą dobrze, będę bardzo zadowolony, będę mógł się dostać na dobre studia. Jak pójdą nieco gorzej, to się nie będę tam jakoś bardzo mocno przejmował. Jest to matura, ale ja i tak pójdę na studia, tak? To jest niezależne od tego, jak pójdzie mi matura. Więc czy tak, będę studentem i będę dalej trenował. Przygotowania do matury dzielisz z treningami? Jak to wygląda u Ciebie? Znaczy, teraz jest taki mały okres przestoju, jeżeli chodzi o same treningi takie typowo techniczne na macie. Trenuję mniej więcej 2-3 razy w tygodniu, więc w porównaniu z 12 jednostkami treningowymi na macie jest to mało. Dorzucam do tego jakieś tam bieganie, jakieś ćwiczenia stabilizacyjne, takie w formie odpoczynku, tak, od nauki, bo ile można siedzieć przy książkach, no tam czasami sobie pobiegam, czy po prostu na matę się przejdę, żeby się pokulać, ale żadnych mocnych treningów nie robię, teraz się skupiam w 100% na przygotowaniu do ciężkiej walki w maju. Teraz nauka, powiedz, masz już jakieś plany, co po maturze odnośnie walk? Kiedy byś chciał stoczyć następną? Jak najszybciej. Już rozmawiałem tutaj z Pawłem Jóźwiakiem, czyli z prezesem federacji, w której się obecnie biję. Planuję galę w ciągu lata. Zobaczymy, może się to tak zgra w czasie, że będę już gotowy na tą galę, bo jednak jeżeli zacznę przygotowania w maju, to dopiero gdzieś początek sierpnia wchodzi w grę. Jeżeli się terminy zgrają, to zawalczę wtedy, a jeżeli nie, no to na pewno zobaczycie mnie na jesieni w dobrej formie. Jeśli pojawiłby się pas Fenu w Twojej kategorii wagowej, celowałbyś, to by było takie trofeum, które kolejne chciałbyś zdobyć? Ja celuję w ten pas. Ja mówię o tym otwarcie. Nie chcę o tym mówić często, bo uważam, że to jest troszeczkę nieskromne, ale ja ciężko pracuję, bardzo ciężko pracuję. Naprawdę, jeżeli byście przyjechali na salę i zobaczyli, to dopiero moglibyście sobie uświadomić ogrom pracy, ale nie tylko mój, ale również moich trenerów, całego sztabu, mojego dietetyka Kuby Mauricza, mojego fizjoterapeuty Krzysia Kostrzemskiego. To jest naprawdę ogrom pracy włożony przez cały sztab ludzi. Myślę, że ten pas byłby doskonałym uwieńczeniem tej ciężkiej pracy. No, mam jedno już, kolejne się przyda. Powiedz, jak porównasz najbliższego przeciwnika do Twoich poprzednich? Jest trudniejszy, łatwiejszy? Jak to Twoim zdaniem wygląda? No, trudno mi jest powiedzieć, no myślę, że zawsze to dopiero ta sama walka może zweryfikować, czy przeciwnik jest łatwy czy trudny. Myślę, że jest sporym wyzwaniem dla mnie, no jest mistrzem M1 w wadze półciężkiej, to też coś o nim mówi. Rekord też ma dość imponujący, no warunki fizyczne, bo mimo, że jest mistrzem wagi półciężkiej, no waży na co dzień prawie 110 kg, tam 108, tak on deklaruje, no ale no myślę, że ciężka walka przede mną. Powiedz, taki super fight pomiędzy dwoma mistrzami to jest coś, co Cię dodatkowo motywuje? Nie. To tak bardziej mnie motywuje sam przeciwnik, aniżeli czy to super fight pomiędzy mistrzami. No, trudne do rozwiązania trochę, bo walczymy właściwie w kategorii ciężkiej, więc powinien ten mój pas wagi ciężkiej być na szali, ale nie jest. Powiedz, jakie plany na przyszłość? Masz już jakieś po tej walce jakiś konkretny rywal, z kim chciałbyś się zmierzyć? Nie mam planów. Na tą walkę rywal był trudny do znalezienia wcześniej, dlatego tak długo czekałem na walkę, bo to prawie 5 miesięcy. Takie pogłoski są we mnie, że prawdopodobnie następną walkę, jeżeli miałbym stoczyć, to w Petersburgu w sierpniu. Ale ani rywal, ani tam dokładna data nie jest znana. Mówiło się też o potencjalnej jeszcze jednej walce z Damianem Grabowskim. Byłbyś otwarty na taki pojedynek? No, myślę, że tak. No, nie mam nic przeciwko aż tak bardzo walkom rewanżowym. Z tym, że Damian nie chce walczyć o pas i nie wiem, jakby to miało wyglądać.
ta sytuacja nie miałaby rozwiązana. Nie myślę o tym na razie, bo mam teraz też ważny pojedynek, już 2 tygodnie i do walki i skupiam się tylko na tym, co mam teraz. W którym roku Marcin Tybora będzie mistrzem UFC? A tego to nie wiem, czy będzie w ogóle. Okej, dzięki wielkie. Asiu, no 2 statuetki. Jestem zaskoczona. Naprawdę szczerze jestem Oj zaskoczona. dobra, to bez kurtuacji, że zaskoczona takie rzeczy. Zasłużyłaś, myślę, że chyba wszyscy o tym wiedzą. Marcin Held również zasłużył, także Marcin, 1 statuetka czeka na Ciebie u mnie w Olsztynie, także wpadaj po nią. Pięknie. No dobra, Asiu, ja bym chciał zapytać Cię, bo wszystko zostało powiedziane już o Twoim mistrzowskim pasie. Ja wiem, że już masz prawdopodobnie troszeczkę lekko dość tych wszystkich szampowych pytań. Podobała Ci się gala UFC w Polsce? Tak, ja szczerze powiem tak, wyniosłam bardzo pozytywne wrażenia, pomimo iż, że Polacy nie zawalczyli doskonale, bynajmniej większość z nich, ale to tylko zobrazowało to, na jakim poziomie są zawodnicy w UFC i po prostu tylko motywujemy się do jeszcze cięższej pracy i wygrywajmy na kolejnych galach UFC, na kolejnej gali w Polsce za rok. To zapytam w takim razie, bo ten pojedynek Jojo Calderwood, ja mam takie wrażenie, że miała wygrać reprezentantka Szkocji i prawdopodobnie gdzieś tam oficjalny face to face i kolejny pojedynek mistrzowski. Jej porażka krzyżuje trochę te plany. W takim razie jaki pomysł UFC ma na Ciebie teraz? No szkoda mi Jojo, też myślałam, że wygra. No ma problemy prywatne, które się po prostu odbiły na walce. No Jojo po prostu nie była sobą i była gdzieś odłączona. No niestety tak czasami bywa. No szkoda, że to się stało przed walką, a nie po walce te właśnie problemy. Co teraz? No nie wiem. Mam nadzieję, że zawalczę w Stanach. A kto będzie przeciwniczką? Nie wiem. Dzisiaj w nocy walczy Paige Van Zandt, Heli Sferring. Może któraś z nich. Naprawdę szczerze powiem, nie wiem, bo byłam gotowa, że to będzie właśnie Jojo i miało być face to face, pierwsze w Krakowie i miałam zawalczyć właśnie w Glasgow. UFC planuje, ostatnie już pytanie, żeby Cię nie męczyć, UFC planuje galę w Chicago. Jest plotka też, że chcieliby zrobić jeszcze oczywiście galę w Polsce, niech sobie tam podsumują wszystko. Wolałabyś się w Chicago bić, tak? Czy jednak bronić mistrzowskiego pasa w Polsce? Jeszcze na Czyli chwilę, i tu, i tu Polska. na chwilę obecną Chicago i nie chciałam o tym głośno mówić, bo to nie wiadomo, bo karta jest już dość mocno zapełniona na Chicago. Pettis, Misha Tate, może nie pamiętam, kto jest w walce wieczoru o pas, ale to nie jest istotne. Bardzo bym chciała tam wiadomo. zawalczyć dla Polonii właśnie w Stanach, w Chicago i będziemy się o to też starać. Dziękuję Ci bardzo. I gratulujemy 2 Heraklesów. Dziękuję bardzo.